No siema, witam z powrotem na kanale. Dziś będzie jasno. Mam tu 3 lampy ze sobą. Jedna to jest ta, którą widzicie na akwarium. Wygląda, jakby ją zaprojektowała NASA i troszkę przypomina latający spodek. Druga to jest klasyczna listwa kolorowa z czerwonymi i niebieskimi diodami. I trzecia to jest taka mała lampka budżetowa z popularnego aukcyjnego portalu. Każda świeci inaczej, każda ma inny charakter i dzisiaj zobaczymy, jakie są różnice między nimi i jak świecą nad akwarium. Lominie Asta20 to sprzęt, który na papierze wygląda, jakby miał moc oświetlić pół pokoju. 4325 lumenów, CRI 93%, czyli kolory w akwarium wyglądają jak z katalogu. Tylko ryby nie mają jeszcze makijażu. No i ta soczewka 90 stopni. Światło idzie konkretnie, nie rozłazi się, tylko wali ładnie punktowo tam, gdzie chcemy. Efekt, jak macie taką właśnie kosteczkę 30 litrów, to wygląda to tak, jakbyście w środku odpalili reflektor sceniczny. Serio, wygląda to niesamowicie, bardzo fajnie. Światło gra na tafli wody, na roślinach, robi taki fajny klimat, że mógłbyś przy niej spokojnie zrobić kolację przy świecach. Tylko zamiast świec świecicie rybką nad głową. A wykonanie? No metal, solidnie, nie bardzo trzeszczy. Regulowane ramię, możecie ustawić jak chcecie. No i ta opcja przyciemniania i zmiany koloru. Jakbyś chciał bardziej czerwono, to też możesz, bardziej niebiesko, czemu nie? A może jesteś fanem zieleni? Oczywiście też możesz. To oczywiście nie jest w 100% sam zielony, czerwony czy niebieski, ale na żywo widać tę nutkę kolorystyczną. No i mamy Syncora WRB. Lampka, która udaje, że jest z NASA, a kosztuje tylko troszkę więcej niż obiad w galerii. I to jest właśnie to. Funkcja świtu, zmierzchu, wszystko jak w naturze, tylko że ryby nie muszą wstawać do roboty. Macie tu aplikację, tą samą co w poprzedniej lampce. Możecie sobie ustawić światło jakie chcecie, ciemniej, jaśniej. Chcesz, żeby wschód trwał 2 godziny? Proszę bardzo. No i przy okazji żadnego szoku dla ryb, nie ma już tego nagłego boom i pływania w panice jak to po rachunku za prąd. Syncor świeci równo, nie punktowo jak Lominie, to bardziej taki dywan światła, wszystko widzisz, nawet ten glon, którego nie chciałeś widzieć. A teraz kolory ryb wychodzą super. Niebieski i czerwony robią robotę, krewetki wyglądają jakby miały filtry z Instagrama. No spójrzcie sami na te kolory krewetek, nie są przepiękne, taki soczysty czerwony, no może tu ujęcie nie pykło, ale sami rozumiecie. Jest cieniutka jak naleśnik, troszeczkę się grzeje, ale chłodzi się sama i nie robi hałasu. I co ważne, Syncor to nie żaden no-name z AliExpressu, to produkcja z Czech, czyli od naszego sąsiada, a nie paczka z końca świata. Inaczej świeci, inaczej wygląda i właśnie o to chodzi. Nie każdemu ten sam klimat będzie pasować. Syncor robi robotę. Jeśli chcesz, żeby akwarium wyglądało czysto, równo i pięknie, to jest twoja lampka. No i na koniec budżetowa lampka Aqualet. Niby prosta, niby tania, ale jak się człowiek przyjrzy, to w tej cenie robi więcej niż by się chciało. Macie tutaj czasomierz 6, 10, 12 godzin. Wybierasz, klikasz i samo się włącza, wyłącza. Nie trzeba się bawić w dodatkowe timery z gniazdka. Do tego 9 poziomów jasności. I co fajne, możecie osobno ustawić białe diody, a osobno czerwone i niebieskie.
Czyli jak chcesz zrobić wieczorem klimat jak w klubie dla krewetek, to się da. Światło jest przyjemne, troszeczkę wali po oczach, jak każda lampa w tym zestawieniu. Miałem tą lampkę długo nad swoim krewetkarium i powiem szczerze, że jak na taki budżet dawała radę. Rośliny rosły, a rachunki za prąd nie rosły jak glony na szybie. No i co ważne, zapamiętuję ustawienia. Jak zabraknie prądu, to po powrocie świeci dokładnie tak jak było. Nie musicie ustawiać wszystkiego od nowa, nie denerwujecie się, że zniknął Twój idealny balans kolorów. No chyba, że mówimy o timerze, to tutaj mamy przekichane, bo on właśnie znika. To nie jest sprzęt z kosmosu, moi drodzy, ale w swojej klasie bardzo sensowny. Idealny, jeśli chcecie coś prostego, taniego i działającego bez kombinowania. No i teraz przyszedł czas, żeby porównać te lampki sobie, jak mniej więcej to świeci. Zobaczcie. Luminie to typowy punktowiec, daje takie teatralne światło, centrum sceny jasno, boki delikatnie przyciemnione. Jak ktoś lubi, żeby w akwarium grało światło i cień, to ta lampa robi robotę. Świetna do kostki, bo nie prześwietla wszystkiego, a tworzy klimat jak w filmie noir, tylko że z krewetkami. Syncor to już inna bajka, świeci szerzej, równo, bez kombinowania. Nie ma takiego efektu reflektora, ale wszystko w akwarium jest dobrze doświetlone. Każdy listek, każdy zakamarek. Jak ktoś ma więcej roślin, to Syncor jest bezpieczniejszym wyborem. No i ma tą fajną barwę WRB. Takie ciepłe, naturalne światło, które ładnie pokazuje kolory ryb. Mi się wręcz wydawało, że Syncor bardziej uwydatniał czerwień rybek i w ogóle całego odbioru akwarium. Jest takie bardziej czerwone. No a lampka Aqualed to taki mały, skromny wojownik. Nie wali mocą, bo to jedynie 7 W, ale daje przyjemne, miękkie światło. Do krewetkarium albo spokojnego zbiorniczka idealna. Ma timer, pamięta ustawienia, można sterować kolorami i jasnością i kosztuje tyle co burger z lemoniadą na mieście. No i jak widzicie, każda z nich robi coś innego. Luminie to klimat i moc, Syncor to równowaga i równomierne oświetlenie, a Aqualed to prostota i wygoda. Nie ma jednej najlepszej, wszystko zależy od tego, czego chcecie od swojego akwarium. No bo wiesz, nie zawsze mocniejsza znaczy lepsza. Czasem liczy się po prostu to, żeby światło wyglądało dobrze. I żeby krewetki nie czuły się jak na przesłuchaniu. Na koniec postanowiłem pokazać Wam małą ciekawostkę. Postawiłem Luminie Asta20 na moim 72-litrowym akwarium a la high-tech. Słuchajcie, lampka świeci 12 W mocy. Do podstawowych roślin myślę, że wygląda to bardzo dobrze. Mikrozoria, Anubiasy, Limnophilia sessiliflora, może Ludwigia poradzą sobie, Bucki też. Fajnie to wygląda. Ona tak, to w kamerze tego tak nie widać, ona fajnie takim stożkiem świeci. O, w tym momencie widać fajnie na ujęciu. Jest taki stożek światła, boki są mniej doświetlone, a centrum jest tak mocno doświetlone. Świetnie można było zrobić aranżację takiej, wiecie, wyspy na środku z roślinnością, a dookoła nic i żeby rybki miały miejsce do pływania. Taką wyspę, wiecie, dookoła. No i powiem Wam, że przez dłuższą chwilę teraz walczyłem z myślą, czy nie zostawić tej lampki na stałe tutaj. No ale no niestety, jak chcę utrzymać czerwone roślinki, to musi być mocne światło. Jeszcze przybliżyłem na rybki, ale no niestety nagrywałem w nocy, więc nie było tych kolorów. Ale dalej to efekt był taki bardzo pozytywny. No a że ostatnio zrobiłem się ciekawski, postanowiłem również sprawdzić, jak ta lampka doświetli moje wazonarium. Bez filtra, bez grzałki, bez życia, same ślimaczki w środku. No jak widzicie, wygląda to niesamowicie. Jak Sagittaria robi robotę, jak wystarczy, że ona urośnie i zmienia całkowicie odbiór tego wazonu.
przepiękny, podoba mi się strasznie. Szkoda tylko, że jest tak zakrzywiony po środku, ale naprawdę wygląda to kapitalnie. Zachęcam Was gorąco, żebyście wykonali sobie taki wazonarium na parapet bez światła, bez grzałki. Myślę nad wpuszczeniem tam 2-3 krewetek i zobaczymy, jak to będzie działać. Ze ślimakami daję radę, więc myślę, że 2-3 krewetki nie zaburzą tego balansu. Słuchajcie, przedstawiłem Wam w tym filmie 3 lampy. Każda świeci inaczej, każda ma inne zastosowanie i każda będzie odpowiadała innemu akwaryście. Jedna świeci słabiej, druga mocniej, trzecia całkowicie inaczej punktowo. To, którą Wy wybierzecie, to zależy od Was, co Wy chcecie osiągnąć u siebie w akwarium. Ja nie będę mówił, która jest najlepsza, która jest najgorsza, bo sam walczę w myślach z tym, którą lampę wybrać. I do końca sam nie jestem pewien. Dlatego, jeśli macie jakieś wątpliwości, zostawcie komentarz z zapytaniem, chętnie Wam odpowiem. Jeśli potrzebujecie jakieś zapytania co do roślin, czy ta lampa da radę, czy nie da rady, zapraszam też do poprzedniego odcinka, w którym wypowiedziałem się na temat tej lampy Luminie Asta 20. No i co, jeśli film się podobał, zostawcie suba, łapkę w górę, podbijcie film, jeśli możecie. No i najważniejsze, zostawcie komentarz, że byliście tu i obejrzeliście i że podobał Wam się film. Dzięki wielkie i do zobaczenia, cześć!